Zarezerwuj sobie teraz chwilę czasu, usiądź wygodnie i uświadom sobie, że przed Tobą najlepsze kompendium wiedzy, jakie możesz uzyskać na temat tego, jak pobijać rekordy w pompkach. Zapraszam. Postanowiłem zebrać dla Was takie właśnie kompendium wiedzy na temat tego, jak pobijać własny rekord w pompkach, jak do tego dojść fizycznie, jak i też pod kątem mentalnym. Jeśli jesteś ze mną tutaj pierwszy raz, to uświadom sobie, że mówi do Ciebie gość, który zrobił 2018 pompek w jednej serii na paraletkach. Jest to aktualny rekord świata. Do tego 11 razy z rzędu zrobiłem piosenkę Bring Sally Up oraz też wiele innych rekordów i nie tylko w pompkach. Jeśli już obserwujesz mnie tutaj dłużej, doskonale wiesz, kim jestem i w czym się specjalizuję. A jak wiadomo, specjalizuję się właśnie w wytrzymałości. A teraz przejdźmy do konkretnych technik, które będę omawiał szczegółowo od A do Z. Pierwszą metodą jest max reps, czyli jeśli robimy max reps, max powtórzeń na rekordzie, to tak samo musimy to odzorować na naszym treningu. Tak, żeby stymulować wysokoprogowe jednostki motoryczne, które są właśnie angażowane najbardziej wtedy, kiedy jesteśmy przy ostatnich powtórzeniach, a to one powodują, że mamy ten bodziec do hipertrofii mięśnia, do rozwoju i do narastającej adaptacji naszego układu nerwowego oraz układu mięśniowo-szkieletowego do właśnie narastającego obciążenia i nasza tolerancja na obciążenie jest coraz większa. Tak więc przede wszystkim, jeśli wykonujesz technikę max reps, czyli robisz maxa, to masz dać Ciebie maxa. Tyle, że warto też uwzględnić taką tabelę RIR, czyli po angielsku Reps in Reserve. Polega ona na tym, że nie zawsze powinniśmy wykonywać serię do całkowitego upadku mięśniowego. Dlaczego? Ponieważ jeśli za każdym razem będziemy wykonywać serię do całkowitego upadku mięśniowego, to możemy zbyt bardzo przestymulować nasz układ nerwowy, co w konsekwencji może przyczynić się do tego, że będziemy mieli regres. Warto też uwzględnić to fajnie w planie treningowym, dostosować objętość, częstotliwość treningów i rozpisać sobie taką tabelę właśnie RIR. Czyli załóżmy teraz, że moim przykładowym rekordem jest teraz 100 pompek. Załóżmy, nie? Chciałbym na przykład zrobić 150, więc treningowo wychodzi mi aktualnie teraz powiedzmy gdzieś tam 95, 96 albo 100, no nie? Więc nie wykonuję setki, tylko wykonuję takie powiedzmy 95, 96 powtórzeń, żeby zachować delikatny zapas. Takie powiedzmy RIR 1,3, 1:4, 1:5 i wtedy stosunek stymulacji do zmęczenia będzie przecinał się w jednym takim punkcie. Nie będzie to całkowity upadek mięśniowy, a prawie całkowity upadek mięśniowy. Da nam to fajny bodziec właśnie do hipertrofii i możemy dzięki temu wykonać troszkę więcej serii. Warto uwzględnić, że w skali tygodnia, jeśli będziesz codziennie tak nawalał max repsy, to Twój układ nerwowy nie zdąży się zregenerować, układ mięśniowo-szkieletowy również, będziesz czuł dąsy, no i jakby znowu będzie regres. Także wartym jest słuchać swojego ciała, a nie grać przeciwko niemu, jak ja to zawsze powtarzam. Fajnie wejść w miarę na świeżo na te treningi, dopiero sobie wtedy zacząć robić max repsy. Więc uśredniając, polecam wykonywać około 5-8 takich serii, w zależności od tego, jaki jest aktualny Twój rekord. Przykładowo u mnie, jeśli ja wykonywałem 600 pompek, powiedzmy wykonałem w jednej serii sam 800, to ja robiłem tylko taką jedną serię tygodniowo. Tyle mi całkowicie wystarczyło, bo to było już tyle stymulujących powtórzeń, że ta jedna seria całkowicie wystarczyła. Jeśli Twoim aktualnym rekordem jest 50, chcesz zrobić więcej, dojść do 100, to możesz sobie zwiększyć ilość serii w tygodniu. Ważne, abyś czuł, że progresujesz z tygodnia na tydzień, a nie, że regresujesz. Takim właśnie sygnałem będzie to, że widzisz postępy i widzisz progres. Jeśli zaczynasz widzieć regres, zastanów się, czy przypadkiem nie masz zbyt dużej narzuconej objętości. Warto również pochylić się tutaj nad kwestiami psychicznymi. Dlaczego? Ponieważ często ludzie subiektywnie myślą, że wykonują max repsy, czyli swoje rzeczywisty max powtórzeń, a obiektywnie patrząc nie jest to do końca max powtórzeń. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że prawdziwy max jest wtedy, kiedy umysłowo chcemy wykonać jeszcze to jedno ostatnie powtórzenie, ale ciało nam odmawia posłuszeństwa i padamy na ryj, dosłownie. Czyli chcemy, ale już jakby nie możemy, po prostu fizycznie, bo umysłowo chcemy to zrobić, ale fizycznie już padamy. To jest wtedy prawdziwa seria max reps. Teraz lecimy do drugiej metody. Drugą skuteczną metodą będą majorepsy, czyli po polsku mówiąc takie serie dobijające. Polega to na tym, że załóżmy wykonałeś swój maks powtórzeń, no nie? Załóżmy, że było to 5 powtórzeń. Teraz odpoczywasz 15-20 sekund około, uśredniając. Po tym czasie już znowu dobijasz, znowu wykonujesz serię stymulującą znowu na maksa. Dlaczego? Ponieważ przy tej minimalnej przerwie wchodzisz od razu na znowu wysokoprogowe jednostki motoryczne, które stymulują nasze mięśnie do rozwoju hipertroficznego, adaptując nas do coraz narastającego bardziej obciążenia. To jest kluczowe,
dlatego że to przyspiesza nam po prostu postęp i progres. Warto wziąć również tu pod uwagę ten RIR, czyli zapas powtórzeń. Tak samo jak i w max repsach, ten zapas czasem utrzymywać taki na przedziale 1,3, 1,5, w zależności jakie są Twoje maksy, jak się czujesz, żeby mieć ten delikatny jednak zapas i robić do prawie całkowitego upadku mięśniowego, a nie do całkowitego upadku mięśniowego. Czasem można wykonać do całkowitego upadku mięśniowego, ale raz na czas. Czyli jeśli chcesz się sprawdzić, czy jest postęp, czy pobiłeś już swój rekord, powiedzmy w skali tygodnia, 2 miesięcy, to tak powiedzmy uśredniając, raz na 2 tygodnie możesz wykonać sobie taką serię pompek na maksa do odciny. Ale treningowo zalecam właśnie mieć ten delikatny zapasik, żeby jednak w skali tygodnia wykonać więcej takich serii stymulujących i roboczych. Musimy również tutaj uważać, żeby z tymi seriami dobijającymi nie przesadzić, dlatego że im więcej będziemy ich robić, tym nasze ciało będzie coraz bardziej zmęczone i taki obwodowy układ nerwowy też będzie zmęczony. Tak więc załóżmy, że wykonujesz 2 serie na maksa i 2 serie takie dobijające. No to łącznie wychodzi Ci głównych takich serii roboczych 6. I wtedy musisz sobie to wliczyć właśnie w objętość w tygodniu i zobaczyć, kiedy się regenerujesz, kiedy możesz znowu sobie pozwolić na taką serię majorepsów plus max repsy, albo możesz wykonać tak jak ja na przykład się przygotowywałem, jedną taką główną serię bez majorepsów. Też tak może być, tak jak powiedziałem wcześniej, ponieważ masz tyle stymulujących już powtórzeń w jednej serii, że nie potrzeba wykonywać dodatkowych nadto serii dobijających. Na przykład jakbyś to było już, nie wiem, 100 pompek, 200 pompek, już czujesz się mega zmęczony i czujesz, że to wystarczyło dosłownie, bo już czujesz się padnięty. Jakby na chuj wykonywać więcej powtórzeń, nie? Jeśli natomiast jesteś na początkowych etapach progresu, twój maks jest 20, 30, 50, jak najbardziej możesz sobie pomóc i dobić seriami dobijającymi, wykonując przykładowo jedną taką serię na maksa plus 3-4 serie dobijające nawet. Musisz to wszystko obliczyć i zobaczyć, czy nie jest tego w skali tygodnia za dużo i pamiętaj o tej regeneracji, bo ona jest kluczowa, a w razie pytań pisz do mnie prywatnie lub w komentarzu. Warto tutaj dodać, że im więcej wykonamy takich serii dobijających, tym mniej powinniśmy wykonać takich łącznych serii roboczych. Przykładowo, wykonujemy jedną serię na maksa plus 5 serii dobijających. Albo wykonujemy 3 serie na maksa plus 1-2 serie dobijające do tych 3 serii, no nie? Tutaj, gdy wykonujemy jedną serię na maksa plus 5 serii dobijających, wchodzimy za każdym razem na te wysokoprogowe jednostki motoryczne, automatycznie stymulując najbardziej nasz układ nerwowy. Na tym nam właśnie najbardziej zależy, bo dzięki temu jest progres. Natomiast gdy wykonujemy 3 serie plus 1-2 serie dobijające, jest dłuższa droga, żeby zaangażować właśnie te jednostki motoryczne do pracy. I wtedy jakby nasila nam to ogólne zmęczenie obwodowe układu nerwowego. Lepszym sposobem będzie wykonać np. jedną serię na maksa do odciny i więcej serii dobijających i mamy załatwione to, jest to jakby mniej czasochłonne. Ale jeśli ktoś ma dużo czasu, może wykonać też tą drugą opcję, czyli na przykład 3 serie na maksa plus tam 1-2 serie dobijające i też jest to w porządku. Po prostu miejcie na uwadze, że to pierwsze rozwiązanie może być lepsze. Trzecią metodą jest trening z dodatkowym obciążeniem lub z dociążeniem gumy oporowej. Jeśli nie masz dostępu do jakichś talerzy czy ciężarów, guma oporowa też jak najbardziej fajnie się sprawdzi. Tutaj dużą korzyścią jest to, że wchodzimy automatycznie na zaangażowanie właśnie tych jednostek motorycznych do pracy, stymulujemy mocno nasz układ nerwowy, angażując też włókna białe do pracy, a co więcej, kiedy później wchodzimy na pompki, na max repsy bez ciężaru, nasz układ nerwowy czuje się jakby tak był trochę oszukany i czujemy się mega lekko. To jest chyba tak naprawdę największy plus tego wszystkiego, dlatego warto raz w tygodniu uwzględnić właśnie taki trening z obciążeniem dodatkowym albo z dociążeniem gumy oporowej, ponieważ gdy potem to zjemiemy, czujemy się mega lekko, lżejsi, płyniemy sobie w tym ruchu, no nie? Jest super. Jaka jest główna różnica pomiędzy pompkami z ciężarem dodatkowym, a z dociążeniem gumy oporowej? Przede wszystkim taka, że opór podczas tego, jak robimy pompki z ciężarem, jest stały, nie zmienia się i to jest jakby lepszy wybór. Natomiast podczas wykonywania pompek z dociążeniem gumy oporowej opór narasta, kiedy wychodzimy do góry, bo wtedy też zwiększa się jakby rozciągliwość gumy i w tej górnej fazie tutaj jest nam po prostu ciężej, a w dolnej jest nam łatwiej. Z jednej strony może by to być spoko dla kogoś, kto na przykład, nie wiem, ma słabszy triceps, to będzie sobie wzmacniał tą końcową fazę. Może dlatego właśnie mam silniejszy triceps, bo kiedyś tak zaczynałem. Natomiast jeśli macie możliwość trenowania z obciążeniem, róbcie to z obciążeniem, ponieważ wtedy na całym zakresie ruchu będziecie mieli stały opór i nie będziecie intensyfikować którejś z faz. Czwarta, ale jakże zajebista metoda to Bring Sally Up. Kto tego nie zna, koniecznie musi poznać. Bring Sally Up to taka pioseneczka, sami zobaczcie, tu macie odnośnik do tego filmiku. Wykonujemy ją, słuchajcie, nie na początku treningu, ale na końcu. Dlaczego? Ja sobie to autorsko wymyśliłem właśnie, żeby nie robić tego w trakcie treningu czy na początku, ale właśnie na końcu i dzięki temu też zacząłem strasznie mocno progresować w pompkach.
Ponieważ kiedy jesteśmy już zmęczeni, czujemy się już padnięci czasami, musimy jednak te resztki z siły jeszcze z siebie wydobyć i zrobić taką mocno stymulującą serię, którą właśnie daje nam Bring Sally Up. Ta piosenka trwa około 3 minuty, chyba 20 sekund, jak dobrze pamiętam. Na up jesteśmy w podporze u góry, a na down schodzimy na dół. I wydłużenie piosenki jest właśnie na dole, tam jest troszkę dłużej, musimy przytrzymać i na tym polega właśnie całe clue, że stąd musimy potem wygenerować siłę i podnieść się do góry. Tu, gdzie właśnie jest nam najtrudniej. Ale pokażę Wam protip, który zmienia totalnie wszystko, jak sobie można ułatwić i podczas max repsów, jak i też podczas Bring Sally Up. Ale wykonujcie tą pioseneczkę na sam koniec treningu minimum raz w tygodniu i sami zobaczycie, jak potem będzie Wam łatwiutko szło na początku treningu. Dlatego właśnie wykonujemy na końcu treningu, bo gdy wejdziemy na świeżo, z świeżą krwią i energią, to jest nam automatycznie łatwiej wykonać taką technikę max reps do odciny na początku, gdy mamy właśnie energię. Piątym ważnym aspektem jest tempo. Tempo dzielimy na takie 4 fazy. Są to takie jakby 4 cyfry, przykładowo 2, 2, 1, 1, gdzie pierwsza cyfra to jest faza ekscentryczna, przykładowo schodzimy sobie 2 sekundki w dół. Druga cyfra to jest pauza po fazie ekscentrycznej, czyli trzymanie w dole. Trzecia cyfra to jest faza koncentryczna, czyli wtedy, kiedy mięsień ulega skróceniu. I czwarta cyfra to jest pauza po fazie koncentrycznej, czyli na przykład podpór u góry. I jak mamy takie tempo rozpisane, na przykład 2, 2, 1, 1, to schodzimy sobie 2 sekundki w dół, 2 na dole trzymamy, sekundę do góry i sekundę w podporze. I tak sobie ciągle pracujemy. Tempo jest super sprawą, dlatego że możemy zintensyfikować je bardziej tam, gdzie mamy najsłabszą fazę ruchu. A dzielimy ją na 3 części. Mamy fazę górną, fazę środkową i fazę dolną. U mnie przykładowo zawsze gdzieś tam kulała ta faza górna, czyli podpór, no nie? I gdzieś tam brzuch padał, nogi troszkę, jak już trzymałem ten podpór powiedzmy ponad godzinę, a tak naprawdę godzinę 50 minut, no to wszystko jakby drżało już. Trenowałem właśnie dużo planków i tak dalej, co Wam też później pokażę. Jeśli natomiast macie problem z dolną fazą, to będziemy sobie tam intensyfikować fazę i tempo, trzymać na dole. Albo na przykład jak mamy problem z środkową fazą gdzieś tutaj, gdzie już angażuje się bardziej triceps, to tu intensyfikujemy tempo, co Wam też pokażę w części praktycznej. Tam, gdzie przytrzymujemy dłużej, to jest to właśnie izometria, a izometria angażuje nam najwięcej motoneuronów. Kolejną moją taką autorską metodą, którą sobie rozkminiłem, jest metoda piramidowa. Oczywiście sama metoda, jakby od 1 do 10 do 1 nie jest moja, ale to, że zastosowałem ją podczas bicia rekordów, jest to akurat mój taki sposób na bicie rekordu, którym się właśnie z Wami dzielę. Polega to na tym, że taka piramida od 1 do 10 i do 1 z powrotem, to jest łącznie 100 powtórzeń. Zamiast zajmować umysł tym, że liczymy na przykład w głowie, jestem teraz przy 50, potem 55, 60, i umysłowo się męczymy, ponieważ te powtórzenia narastają. Sam się na tym przejechałem i przekonałem, ponieważ gdy pobijałem pierwsze swoje rekordy i wykonałem 300 pompek, 400 pompek, to jak robiłem 400 pompek w jednej serii, to liczyłem co 5. Już tam byłem przy 300, 305, 310 i tak cały raz. I to było tak masakrycznie, tak mnie to męczyło. A potem rok później, w 2020 roku, wykonałem 1238 pompek, gdzie w założeniu miałem wykonać ich 500. I doszedłem do 500 właśnie tą metodą piramidową pierwszy raz. Mówię, kurde, nie zmęczyłem się, nie? Jadę dalej, potem 600, 700, 800, nagle 1238 siadło i to nawet nie był mój maks, jeszcze miałem zapas, ale po prostu już byłem w takim totalnym szoku, że przerwałem tę serię i dałem to jako rekord, no nie? Gdzie też ten filmik w ogóle najbardziej się wybił, bo miał 500 000 wyświetleń. To samo później stosowałem oczywiście u moich podopiecznych, jak i też podczas bicia rekordu świata 2018 pompek. Umysłowo wtedy się mniej męczymy, dlatego że zamiast zajmować umysł tymi wysokimi liczbami, zajmujemy umysł malutkimi cyframi, a jeszcze łatwiej jest, kiedy z piramidy schodzimy w dół. To już znowu mentalnie czujemy się lżejsi, bo jest tego coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Problem tylko zaczyna się tylko wtedy, kiedy idziemy znowu z powrotem do góry w piramidzie, jak już jest ponad 100 powtórzeń, czy tam 200, 300, no nie? To troszkę delikatnie męczy, ale i tak jest to lepsze niż takie narastające liczby. Sprawdźcie to koniecznie, ponieważ u mnie to jest totalny game changer, jak i u ludzi, z którymi współpracuję, zmienia to totalnie wszystko i nagle oni pobijają swoje rekordy. Zarówno w pompkach, w podciąganiu, jak i w dipach i tak dalej, i tak dalej. Podczas bicia takich max repsów zmagamy się z naszymi pewnymi blokadami, które możemy mieć podświadomości, czy nawet w świadomości i takim odpuszczaniem albo szukaniem wymówek, że już nie damy rady. A tak jak powiedziałem, prawdziwa seria max reps jest wtedy, kiedy umysłowo chcemy zrobić jeszcze to jedno powtórzenie, a fizycznie ciało nam odpuszcza.
I teraz mamy jeszcze jeden totalny game changer. Polega on na tym, że programuje się podświadomość za pomocą jakichś kotwic różnych, no nie? Przykładowo, za każdym razem, kiedy poczujesz, że chcesz odpuścić, że już mówisz sobie, że nie dasz rady, że już jest mega ciężko, robisz sobie takie pstryknięcie palcem, albo ktoś ci robi, albo w głowie, mówisz sobie sam, to tylko odczucie. Czyli za każdym razem, kiedy jest A, ty robisz B. Czyli mówisz sobie, znaczy czujesz, że już nie dajesz rady, już chcesz odpuścić, już jest ciężko, już jesteś mega zmęczony, powtarzasz sobie, że to tylko odczucie. W ten sposób ciało podąża za umysłem i nagle czujesz, że możesz więcej zrobić, przeprogramować właśnie swoją podświadomość i hamujesz jakby te swoje sygnały bólowe. Każdym kolejnym treningiem przyspieszasz jeszcze bardziej progres, bo to jest przecież tylko odczucie. Totalny game changer, spróbuj tego koniecznie, bo ja to przestosowałem u siebie, u innych i jest zajebiście. Przejdźmy do techniki wykonywania takich pompek podczas serii Max Reps. Jak wiadomo, pompki wykonuje się w pełnym zakresie ruchu, a pełen zakres to jest mniej więcej minimum zejście do kąta 90 stopni w stawie łokciowym, czyli minimum gdzieś tak dotąd i wyjście do góry. Na zawodach często wykonuje się bez paraletek i wtedy schodzi się do pięści sędziego. Można zamiast tego dać sobie jakąś butelkę i to może być wasz taki wyznacznik. Ja osobiście preferuję paraletki, dlatego że możemy wtedy zaangażować też siłę chwytu, jesteśmy bardziej stabilni, a co więcej, nasz nadgarstek jest przedłużeniem przedramienia i nie musimy tu niepotrzebnie podrażniać tych oto struktur. A jak wiadomo, podczas takiej serii Max Reps nadgarstek jest ustawiony grzbietowo i chrząstka szklista jest tu w tym miejscu podrażniona. Oczywiście, jeśli ten podpór jest krótki, nie wiem, 50-100 powtórzeń, to czas trwania takiej serii nie będzie zbyt długi. Ja natomiast nie mógłbym sobie pozwolić na tak długą serię jak prawie 2 godziny w takim podporze, ponieważ mój nadgarstek nie jest zaadaptowany do aż takiego wysiłku i nie chciałbym też się nabawić kontuzji, dlatego też wybrałem właśnie paraletki. Polecam wykonywać takie serie na paraletkach, dlatego że właśnie wtedy bardziej oszczędzamy te struktury tutaj wokół całego stawu promieniowo-nadgarskowego, niż gdy wykonujemy serię takich pompek na podłożu. Ogólnie podczas takiej serii Max Reps zobaczcie, jak wygląda taka cała sylwetka i zauważcie, że nie spinam się z całej siły od razu, hop, dupa, brzuch i tak dalej oraz nogi, żeby być energooszczędnym, ponieważ jak wiadomo, taka seria Max Reps może trochę potrwać. Może potrwać 2 minuty, może potrwać 10 minut, w zależności właśnie jakie są wasze maksy. Dlatego na początku nie angażujemy się w 100%, tylko możemy troszkę rozluźnić ten pośladek. To jest sylwetka na luźno, a ta sylwetka jest ten napięty. Nie widać jakiejś szczególnej różnicy. Nawet można się delikatnie, powiedzmy, gdzieś tak pozwieszać później, jak już jest nam ciężko, ale bardzo ważne, żeby nie było to dramatyczne, żeby nie było takich dużych odstępstw. Minimalne gdzieś tam mogą być akceptowalne, ale nie za bardzo, no nie? Nie zwieszamy się aż tak jakoś. Musimy w miarę trzymać ten korpus, w miarę prostej linii. Kolan nie uginamy, nogi mają być w miarę prosto. Szyja też tak, żeby nie opadała, ale potem, gdy wykonujemy serię, no to później już przywracamy się do idealnej, w miarę dobrej sylwetki, żeby to wszystko było w granicach akceptowalności. Pamiętajcie o tym. I później dopiero, gdy już nas odcina na końcu, to możemy się bardziej napinać, spinać. Dlatego, że im więcej zaangażujemy potem struktur pod koniec, tym większą mamy generację siły. Dlatego właśnie jesteśmy energooszczędni, żeby pod koniec dać siebie jeszcze więcej i wycisnąć jeszcze większy maks. Gdy pisałem scenariusz do tego poradnika, napisałem taki podpunkt, który warto właśnie teraz uwzględnić. Jaki powinniśmy wybrać rozstaw ramion i dlaczego akurat na szerokość barków? Właśnie wybieramy na szerokość barków dlatego, że przede wszystkim nie będziemy aż tak mocno angażować klatki piersiowej oraz mięśnia przedniego naramiennego, a głównie będziemy ładować tutaj z tricepsa, co nie wyklucza też pracy klatki oraz barków, ale będzie tam po prostu mniejszy target. I tym bardziej możemy też w dolnej fazie czasem zejść sobie na dół, też przy Brinksali Upach to pokażę, tutaj sobie zejść i wiadomo, że takie odstępstwo, jakie na przykład jest taka protrakcja, jest dozwolone. Popatrzcie, prawidłowa technika jest wtedy, kiedy ściągamy w dole łopatki do depresji, do dołu, ale tutaj możemy sobie delikatnie zagarbić się, oprzeć sobie łokieć o plecy tutaj i wyjść do góry. Na przykład, gdy robimy taką serię Max Reps, czasem możecie sobie zejść tak na dół, hop, tutaj przytrzymać chwilę, łapiecie oddech i do góry. Ważne, żeby w tej pozycji nie przesiadywać minutę, 2 czy coś, tylko dosłownie chwilę, no nie? Plus właśnie nie skupiacie się na tym, żeby podczas takiej serii Max Reps wszystko było idealnie. To jest max powtórzeń. Dajcie siebie maksa, więc czymś normalnym jest, że będziecie mieli kompensacje. Te kompensacje są potrzebne, ale ważnym jest, żeby nie były nadmierne, czyli właśnie jakieś wyginanie, rzucanie szyją czy coś, albo niepełny zakres ruchu. Są pewne dozwolone odstępstwa w technice, ale nie za bardzo. Więc tak jak mówię, dobieramy sobie rozstaw na szerokość barków, mniej więcej taki, robimy pełen zakres
Nie wybieramy tak wąskiego zestawu, ponieważ będzie to mega trudne, ani też mega szerokiego, dlatego że bardzo szybko się Wam spompuje klata i przedni akton mięśnia ramiennego. Co warto jeszcze uwzględnić tutaj w technice? Podczas treningów schodźcie sobie niżej, czyli schodzimy w większym zakresie ruchu, hop, nawet do ziemi, ponieważ gdy przyjdzie czas na bicie rekordu, gdzie mamy trochę krótszy zakres ruchu, będzie nam automatycznie łatwiej, ponieważ mamy zakodowane w mapie kory mózgowej, że schodzimy sobie niżej, więc automatycznie później jest nam jeszcze łatwiej, dlatego że mamy skrócony ten zakres ruchu. Czy to na zawodach, gdzie mamy dopięcie sędziego, to jeśli mamy dopięcie sędziego na zawodach robione, to na treningu wykonujmy do ziemi. Hop. Dlatego, że później będzie nam po prostu łatwiej. Proste i logiczne. Jak wygląda w części praktycznej taki trening z dodatkowym obciążeniem? Jeśli macie jakiegoś partnera treningowego, może Wam nałożyć taki ciężar na środek pleców. Jeśli trenujecie sami, to na przykład pokażę Wam, jak ja to robiłem. Zakładając sobie hop w ten sposób. Mniej więcej jedną ręką zostawiałem. Pochylamy się, dajemy już jedną nogę, no i mamy ciężar na plecach i tutaj możemy sobie dobrać rozstaw paraletek już troszkę minimalnie szerszy, żeby też zaangażować na tą klatkę bardziej, na te powiedzmy 8-10 powtórzeń. Taki zakres sugerowany jest około 6-10 powtórzeń. I sobie lecimy, hop. I tu już takie tempo, hop, spokojne. Z gumą oporową natomiast jest taka akcja, że nie zalecam jej zakładać tak po prostu na tył, tylko warto jest ją skrzyżować, wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się Wam zsunie z łopatek. Zaczepiamy sobie ją o dolny kąt łopatki i w ten sposób sobie też pompujemy. Czasami może coś lecieć z łokcia, jest to normalne i sobie hop, poprawiamy, i lecimy. Cyk, cyk. Jak wygląda taka technika podczas Bring Sally Up? Również rozstawiamy sobie na szerokość barków, tak jak docelowo będziemy pobijać max reps, żeby znowu kodować w głowie ten rozstaw cały czas na bieżąco. Im go więcej będziemy utrwalać, tym potem rezultat będzie lepszy. Tak więc jak robimy max repy, na rozstaw szerokość barków i schodzimy sobie na dół, jak jest down, przytrzymujemy na dole właśnie z tą delikatną protrakcją i hop do góry na up. Znowu na dół, hop przytrzymujemy i góra na up. Tak samo, nie napinamy całych sił pośladków, jesteśmy energooszczędni i zachowujemy siły na później, kiedy już będzie nas odcinało coraz bardziej, żeby się napiąć. Oczywiście nie jest to idealna technika, ale jak wiadomo ciśniemy pod wynik, a gdzieś tam troszkę ta technika może minimalnie ubolewać, dlatego ważne są też akcesoria na przykład dolne czworoboczne, zębaty, żeby jednak te włókna mięśni, które nie pracują, są gdzieś tam ustawiane przez tę protrakcję, również prozdrowotnie były aktywowane. Ważnym jeszcze jest w Bring Sally Upie to, że gdy Was odcina, przykładowo tam po 2 minutach, to nie, że już zatrzymujemy piosenkę, tylko albo sobie przechodzimy na kolana i kontynuujemy sobie dalej, czyli znowu jest jakby to taka forma serii dobijającej, albo sobie schodzimy na chwilę, 15-20 sekund, odpoczywamy, szczepujemy gdzieś tam mięśnie i dobijamy dalej. Taka jest metoda. Tak jak Wam powiedziałem, najczęstszymi osłabionymi fazami ruchu jest albo faza dolna, albo faza środkowa, albo faza górna. I teraz w fazie dolnej, jeśli jest nam najsłabiej i czujemy, że nam to pierwsze odpuszcza, czyli na przykład robimy serię i już pod koniec jest i koniec, to wiemy, że klatka gdzieś to będzie niewydolna i ona najbardziej nam puszcza, jest najsłabszym ogniwem. Jeśli robimy serię i jest tutaj gdzieś i koniec, to wiemy, że gdzieś triceps, bo on odpowiada za doprost w stawie łokciowym, a jeśli w fazie górnej już się załamujemy, wyginamy i tak dalej, to wiemy, że tułów nie trzyma i ogólnie stabilizacja centralna. I teraz w zależności gdzie mamy i czujemy sticking point to właśnie jest ta najsłabsza faza ruchu, to tam intensyfikujemy poprzez izometrię naszą pracę. I pokażę Wam, jak to wygląda. Pierwszy sposób jest to wykonywanie takich pompek z izometrią w fazie dolnej, czyli robimy pompkę, przytrzymujemy na dole chwilę i góra. Pompka, przytrzymanie na dole i góra. Także na dobrą sprawę Bring Sally Up Wam wystarczy tutaj całkowicie. Drugą sprawą jest intensyfikowanie do połowy. Hop, takie półpompki, góra. Hop, taka nawet ćwierć pompka i góra. Hop. I wtedy bardziej wzmacniamy tą górną fazę, czyli triceps. Tak też polecam. Albo nawet samo trzymanie, planki, hop, sam podpór i tylko trzymamy. Nic więcej. Możemy się pobawić też w szulksy łopatkami. Hop, hop. I trzymamy taką pozycję, ile wlezie, albo może być to nawet sam plank. Osobiście tego ćwiczenia nie polecam, jeśli ktoś myśli o treningu na brzucha,
ale akurat pod tym kątem jest to wyjątek, ponieważ chcemy maksymalnie odtworzyć podpór i wzmocnić naszą siłę i wytrzymałość w podporze, więc to jest akurat tutaj przydatne. I także trzymamy tutaj ile wlezie. Bring Sally up tutaj do planka też się zajebiście przyda, czyli na Bring Sally up jesteśmy na górze, Bring Sally down, schodzimy na dół, przytrzymujemy Bring Sally up, u góry, Bring Sally down, trzymamy na dole i wzmacniamy nasz podpór. Także to są takie fajne protipy. Kolejnym akcesorem jest połączenie tych obu wariantów, tak zwane pompki plus półpompki, czyli zobaczcie, przykładowo jeśli u kogoś jest słabsza klata, to robimy tak, pompka, wychodzimy do połowy, na dół i góra, hop, do połowy, hop i góra. W ten sposób wzmacniamy sobie bardziej fazę dolną, albo jeśli gorsza jest faza górna, to zobaczcie, hop, 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 hop i tak naprzemiennie cały czas sobie pracujemy z takim delikatnym akcentem izometrycznym właśnie w tych fazach poszczególnych. Ostatnimi dwoma akcesoriami będą akcesoria właśnie albo na klatkę, albo na triceps, w zależności gdzie macie słabsze ogniwo. Tak jak robimy ciągle na tym rozstawie na szerokość barków, no to wiadomo, że fajnie by też pasowało tą klatkę czasem otworzyć i też ją trochę wzmocnić na szerokości, bo jak wzmocnimy wszystkie te jednostki motoryczne, te włókna w każdym z możliwych wariantów, one będą też fajnie gdzieś tam angażowane bardziej nawet na tym rozstawie na szerokość barków i trochę odciążając jednak ten triceps, który wykonuje tu główną robotę. Zobaczcie, to jest akcesor na słabszą klatkę, czyli szerszy rozstaw, delikatnie do wewnątrz sobie rotujemy, żeby jeszcze bardziej zaangażować klatkę piersiową i robimy sobie troszkę wolniej w dół, tak 2 sekundki, szybciej do góry, hop, hop. Można nawet troszkę przytrzymać na dole, sekundkę i góra szybciej. W ten sposób można też z gumą, można z obciążeniem też to robić, macie wtedy 2 w 1 albo 3 w 1, sobie sami dobierajcie i zobaczcie teraz kolejny akcesor pod triceps. I ostatnim akcesorem będzie triceps na bramie. Możemy to robić właśnie na siłowni, jeśli mamy bramę. Z ciężarem będzie lepiej, bo mamy stały opór cały czas, a jak nie, może być to wykonywane w ten sposób z gumą. I wykonujecie taką też serię do odciny, albo chociaż do prawie całkowitego upadku mięśniowego, to jest lepsze zastosowanie. W takim samym tempie możemy robić mniej więcej jak wykonujemy pompki. Hop. Albo szybko, z takim przytrzymaniem tutaj, z takim akcentem. Możemy też tak robić, hop. Chociaż ja zalecam bardziej takie tempo 2-0-1-0, czyli hop, 2 sekundki tutaj, hop, 2 sekundki tutaj, w ten sposób. Trzeba tu również omówić kwestię łokcia, ponieważ są osoby, które mają przeprost, tak jak ja minimalny mam, albo niedoprost w łokciu. Osoby z niedoprostem w stawie łokciowym będą pod ciągłym napięciem mechanicznym tutaj ze strony tricepsa i nie będą mogły wykonać jakby objętościowej serii max powtórzeń, ponieważ nie będą mogły odpoczywać na tym wyproście. Ponieważ jak jesteśmy w podporze u góry, to osoba z przeprostem może sobie w cudzysłowie odpocząć, ponieważ ten triceps gdzieś tam odpoczywa, globalnie pracujemy napinając tułów, nogi i tak dalej, też się poniekąd męczymy, ale mniej niż osoba z niedoprostem, gdzie musi tak ciągle się trzymać i nie jest to energooszczędne i szybciej się męczymy. Takie osoby lepiej sprawdzą się na przykład na max powtórzeń na minutę, gdzie nie ma czasu za bardzo na odpoczynek, tylko trzeba po prostu nawalać, ale jeśli mam serię bez ograniczenia czasowego, osoby z delikatnym przeprostem jak najbardziej tutaj się mogą bardziej wykazać. Także dla każdego coś dobrego. Co warto jeszcze uwzględnić? Gdy mamy przeprost, trzeba jednak wzmacniać tutaj więzadło bicepsa z przodu, ponieważ ten przeprost jest duży. Tutaj zachodzą siły kompresyjne i to jest to też podrażniana, rozciągana ta torebka stawowa z przodu, więzadło i zwieszamy się na tym, więc musimy na przykład wziąć jakiś ciężarek i pozmacniać troszkę stronę przednią, żeby jednak było to też zabezpieczone silne, żeby przypadkiem nie doprowadzić do niechcianej kontuzji. Następnym ważnym segmentem jest oddychanie. Często ludzie zapominają, że w ogóle trzeba oddychać tak naprawdę podczas serii max powtórzeń. Robią to tak, że wstrzymują powietrze. A jak wiadomo, cyrkulacja płynów krwi, wszystkiego, całej hemodynamiki i tlenu musi zachodzić. Ten tlen musi być dostarczany do mięśni, bo gdyby nie on, to nie moglibyśmy tak naprawdę dobrze pracować. I teraz często ludzie się zastanawiają właśnie jak oddychać, albo o tym w ogóle zapominają. A jest ono tak samo kluczowe jak mental i wszystko inne. Dlatego jak robimy serię tak cały czas na bieżąco, to popatrzcie jak się powinno oddychać. Cały czas widzicie, oddech idzie na równi z moim ruchem ciała, tak samo, a nie, że ja robię i wstrzymuję, nie? I to jest takie sztuczne, nie w ten sposób. Macie oddychać na bieżąco, cały czas się wentylować. Jeśli jesteście w podporze,
to sobie trochę pooddychajcie. Nabierzcie powietrza i znowu. Na bieżąco cały czas, nie ma się tu co jakby spuszczać na tym, kiedy wdech, kiedy wydech. Chyba że robicie coś na jedno powtórzenie, to wtedy możemy zrobić taką serię wdech, wydech, no nie? Ale tutaj robimy maks powtórzeń, więc nie jest to zakres stricte siłowy, tylko wytrzymałościowy, więc po prostu oddychajcie cały czas na bieżąco, żeby się dobrze wentylować i dostarczać ten tlen do pracujących mięśni. Najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania serii max reps. Przede wszystkim nietrzymanie pozycji, albo tak, albo dupa za wysoko, albo wykonujemy ruch bardziej górą ciała niż całym ciałem, takie nurkowanie, albo to jest opuszczone za bardzo dół i schodzimy tak, albo mamy niepełny zakres ruchu, tutaj, albo mamy tutaj, nie prostujemy do końca łokci, hop, albo w ogóle idzie się jakby wszystko jebać, że tak powiem, i robimy raz ok, raz nie doprostujemy gdzieś tam i jest taki miks tego wszystkiego, co pokazałem. Czasami też jakby szyja za bardzo jest spuszczona, brzydko to wygląda i nie chcemy, żeby to było takie aż bardzo nieestetyczne. Jeszcze takimi najczęstszymi błędami jest na przykład nieprowadzenie łokcia w osi z nadgarstkiem. To też jest kluczowe, czyli popatrz, nie robimy tego tak jakoś, czasami tak niektórzy robią, albo za bardzo się wychylają gdzieś tam, a jednak sam raz będzie miarodajnie i energooszczędnie, gdy będziemy w miarę możliwości prowadzić łokieć w osi z nadgarstkiem. Wszystko wam już pokazałem, co można, czego nie można, więc też unikajcie właśnie, żeby tych najczęstszych błędów nie popełniać, a robić to tak, jak już sami zobaczyliście. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony Twój czas, uwagę. Mam nadzieję, że z tego poradnika wyniesiesz tak naprawdę jak najwięcej, bo ja tu przekazałem już wszystko, co mogłem powiedzieć a propos pobijania rekordów w pompkach. A co więcej, jeśli chcesz więcej tego typu wiedzy, a propos właśnie też podciągania, dipów, ogólnie budowania siły i sprawności, wytrzymałości, pobijania właśnie też max repsów, czy ogólnie takiego uniwersalnego żołnierza, żeby zbudować, to zapraszam Cię na naszą platformę treningową strefa.movely.pl, gdzie znajdziesz programy online'owe, które naprawdę przysporzą Ci bardzo fajny progres, uzyskasz więcej wiedzy na temat anatomii, struktur, biomechaniki ciała. Jest tego tam całe mnóstwo. Dzięki jeszcze raz za dziś, zostaw suba, lajka, komentarza, udostępnij dalej, zapisz i pozdrawiam. Yo! Sprawdzajcie Kruken 18. Nie wchodźcie w Krukena. Ale będzie profeska poradnik, kurwa.